Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Błogosławię was, którzy pozostajecie uważni na moje silne i stanowcze wezwania, aby ludzie byli świadomi, że nie oszukujecie mnie, ani nie możecie ukryć przede mną swoich czynów. Kocham wszystkie moje dzieci miłością wieczną, które w tej chwili są wykonawcami naszej woli i te, które będą jej kontynuatorami. Miłosierdzie naszej Trójcy dla każdego z was jest niewyczerpane, gdy człowiek zbliża się do nas, zdecydowany nie wracać do grzechu i zadośćuczynić czynami za dawne błędy. Ludzkość upada z braku naszej miłości, nie z naszej woli, ale z woli i wolnego wyboru człowieka, który chce iść bez nas. Wybraliście drogę, którą oferuje szatan, drogę świętokradztwa, zabijania, niemoralności i nadużyć, drogę nieuczciwości, kradzieży i krwi. To nie jest za darmo, kosztuje poddanie się duszy szatanowi. Na końcu zobaczycie, moje dzieci, waszych braci oddających cześć szatanowi, królowi kłamstwa, wznoszących mu posągi i oddających się wszelkim grzechom i przewinieniom. W moim kościele powstaną wielorakie herezje. Bóg pieniądza przyjdzie zająć uprzywilejowane miejsce w moich świątyniach i wśród moich kapłanów. Zło nie ustanie, a moje dzieci, z słabym wykształceniem, są pobłażliwe i łatwo dają się zwieść. Dzieci weszły w niewłaściwą i wypaczoną edukację, ośrodki nauki wypaczają nieletnich. W krajach, w których wzniesiono wielkie rzeźby, aby oddać cześć szatanowi, szatan przejmie większą władzę, przychodząc zawładnąć ludzkimi istotami, przekształcając je w silnych wyznawców zła. Demony będą poruszać się bardzo szybko i łatwo, zakłócając umysł człowieka, aby popełniał różne czyny, które staną się codziennymi wydarzeniami. Zło będzie oferować codzienne spektakle konfrontujące ludzi przeciwko ludziom. Walka rasowa powstanie na nowo w wielkich narodach. Stany Zjednoczone staną się pod tym względem jednym z nich. Mój umiłowany ludu, nie uczestniczycie w moich wezwaniach, mimo że obserwujecie, jak zło rozprzestrzenia się i zabiera moje dzieci, aby zrealizować swoje diaboliczne plany. Nie jest konieczne, aby człowiek był widziany jako opętany, co pozwala na ujawnienie wyraźnych znaków opętania demonicznego w chwili, gdy diabeł potrzebuje dokonać potwornego czynu. Diabeł działa ukradkiem, porywając nawet pośrednio podążające za nim istoty i wykorzystując je do realizacji swoich makabrycznych planów. Dzieci ciemności rozwijają wielkie uzależnienie od zła, umysł nie zatrzymuje się, tworzy i odtwarza swoje zdemonizowane czyny, cieszą się cierpieniem innych i rozkoszują się krwią niewinnych. Jest to moment, w którym diabeł utrzymuje swoje legiony i wyznawców gotowych do ataku na rodzinę, w ten sposób destabilizuje społeczeństwo, a tym samym każde ludzkie stworzenie. Moje dzieci mają wielkie zobowiązanie na tę chwilę, od posłuszeństwa temu, co wydaje się mało znaczące, do bycia tymi, którzy dokonują tego, co wydaje się zbyt wielkie. Wy, którzy mnie kochacie, musicie mnie kochać w duchu i w prawdzie. Musicie iść naprzód duchowo, aby zło was nie ogarnęło. Musicie opanować ludzkie ego, aby służyło ono dobru waszemu i waszych braci. Człowiek sprawia mi wielki ból, pod wpływem, a czasem przejęty przez szatana, zdołał sprawić, że z wnętrza człowieka wyłoniły się złe instynkty, które nabył od tego wszystkiego, co jest przeciwne mnie, a czym zalała go źle wykorzystana technika. Miłość do bliźniego nie jest dla człowieka współczesnego przykazaniem, ale polem walki. Każdy człowiek nosi w sobie to, co nabył w ciągu swojego życia.
W środowisku, w którym się rozwijali, niektóre moje dzieci wyrosły pośród zła, a szukając mnie i znajdując mnie, zmieniły swoje życie. Inne moje dzieci wyrosły w otoczeniu rodzin mi poświęconych i oddały się szatanowi, dając się uwieść temu, co światowe, lub szukając mrocznych doświadczeń na złych drogach. Mój umiłowany ludu, wezwałem was do rozpoznania zła, a wy odmawiacie tego. Zło przesiewa was bezlitośnie i wy, jak istoty bez sumienia, pozwalacie, aby zło posługiwało się wami, aby wywoływać podziały, przede wszystkim w waszych domach. Moje serce jest rozdarte, gdy słyszę obelgi i brak szacunku, z jakimi traktujecie siebie nawzajem w rodzinach, jakbyście byli wrogami. Przemoc nie występuje tylko na ulicach, w ośrodkach naukowych czy w miejscach pracy, najgroźniejsza jest przemoc w domach, które szatan postanowił zniszczyć. Mój ludu, musisz wiedzieć, że tam, gdzie istnieje przemoc, brak miłości, obelgi, ciągły gniew, brak wiary i ciągłe incydenty, tam weszło zło. Nie zapominajcie, że szatan posługuje się tymi, którzy są daleko ode mnie. Ci, którzy uczestniczą we mszy świętej lub przyjmują mnie codziennie lub znają moje słowo, nie są wolni od ataków diabła, ponieważ stworzenie, które przyjmuje mnie nieustannie, ale nie żyje w naszej woli i wyrządza zło swoim bliźnim, będąc lampą na ulicy i ciemnością w domu, to stworzenie jest pobielonym grobem i usuwa mnie od siebie, pozostawiając stworzenie narażone na zło. Musicie zrozumieć, że zło nie marnuje okazji do powodowania podziałów. To powinno być dla was jasne, tak jak jasne powinno być dla was, że wybrałem ludzkie stworzenia, aby dały poznać moje słowo, a one nie są do końca święte, choć doskonalą się w codziennym życiu w zjednoczeniu ze mną. Biada temu, kto przykłada większą wagę do tych moich stworzeń. Nie wiecie, co to znaczy służyć mi i co to znaczy, że ja wybieram. Jedni i drudzy mają zasługi, ci, których wybieram i ci, którzy wybierają, ale ten, którego wybieram, nie tylko cierpi to, czego od niego żądam, ale także cierpi to, co każą mu cierpieć jego bracia. Tak wiele ludzkich istot o wielkiej inteligencji jest sługami zła. Jakże moje serce się smuci. Tak, sługami zła, które nad nimi panuje i żyją w ciągłej wojnie ze swoimi braćmi, oddalając się ode mnie w coraz większym tempie. Dzieci, buntujecie się na moje prośby i żądacie ode mnie, jakie żądanie zaspokoję, skoro wiem, co jest w każdym człowieku. Nie odpowiem temu, kto żąda, nie dam zuchwałemu, nie zamieszkam z zarozumiałym ani z wyniosłym, nie zamieszkam z dumnym. Jestem jednym z pokornymi, przebywam z tym, który pragnie mnie poznać i jest pracowity, daję moje słowo potrzebującym. Dar nauki dam prostym, aby zadziwić tych, którzy uważając się za intelektualistów, błądzą w moim słowie. Jestem sprawiedliwy i ze sprawiedliwością będę postępował wobec mojego ludu. Powinniście zachować czujność, każdy dając z siebie wszystko, ufając we mnie. Już teraz zobaczycie, jak moje świątynie będą niszczone, abyście nie mogli się zgromadzić. Zamkną moje świątynie i nie powinniście się potykać, gdzie zgromadzicie się w moje imię, tam ja będę. Uważajcie, moje dzieci, ten, kto pracuje, a nie modli się, jest jak ten, kto się modli, a nie pracuje. Święci, wasi towarzysze podróży, nieustannie czekają na wasze prośby, aby mogli wam pomóc. Mój umiłowany ludu, siły wszechświata poruszają się, księżyc przyspiesza fale oceanu i to jest bardziej niebezpieczne dla człowieka. Wody podnoszą się i wylewają się na miasta,
wielkie budowle będą częścią przeszłości wraz z wielkimi dziełami człowieka. Niestabilne pory roku powodują, że ludzkość cierpi głód. Módlcie się, dzieci, zbliża się wybuch wojny, cierpienie ludzkości nie będzie już odległe. Ci, którzy propagują wojnę, pośpieszyli się, aby tak się stało. Módlcie się, dzieci, módlcie się, nauka ukrywa wielkie osiągnięcia, ludzkość o nich nie wie, zostały stworzone dla zła. Wielcy naukowcy zniknęli, to nie jest prawda, pracują dla elit w celu spowodowania zniknięcia milionów istot ludzkich. Módlcie się, dzieci, módlcie się, ziemia drży razem z człowiekiem terroryzmu. Ziemia się nie zatrzymuje, zmiany nadchodzą, a człowiek ich nie widzi. Mój umiłowany ludu, nie rozkoszuje się cierpieniem swoich, niech ten, kto rozpoznaje siebie jako grzesznika, nawróci się i przyjdzie do mnie. Ta chwila jest dla każdego z was, moje dzieci, abyście przestali żyć z tego, co natychmiastowe i abyście byli bardziej duchowi. Wolność jest właśnie w zmianie waszej drogi i powrocie do mnie. Stańcie się świadomi tego, kim jesteście, nie działajcie mechanicznie, uduchowiejcie każdy akt, każdą pracę, wykonujcie je razem ze mną, w ten sposób powiecie ludzkiemu ego, to nie ty wykonujesz lub przeprowadzasz to Bóg żyjący we mnie działa. Będziecie coraz pokorniejsi, aż nadejdzie chwila, kiedy nie będziecie potrzebowali pochwał, nawet osobistych, ponieważ ja będę wszystkim we wszystkich. Nie znajdujecie mnie, ponieważ większość szuka mnie na zewnątrz, a zewnątrz mówi wam, ja nie jestem Bogiem, Bóg jest ponad mną. Człowiek uważa, że jest taki jak ja, a więc z powodu swojej pychy wpadł w głębie, w to, co jest ciemne i fałszywe. Mój umiłowany ludu, nie oczekujcie spotkania z wydarzeniami, przyjdźcie do mnie, ja czekam na was z miłością wieczną, nie ma człowieka, który jest tym, kim ja jestem, waszym Bogiem. Czy pragniecie zbliżyć się do mnie? Służcie mi z hojnym duchem, służcie mi w mojej woli, zjednoczeni ze mną. W ten sposób będę w was wzrastał i ludzkie ja będzie bardziej duchowe, a ego będzie się zmniejszać, oddając mi całą cześć i chwałę, którą powinniście mi oddać. Niech ci, którzy są w ucisku, przyjdą do mnie. Błogosławię was, Jezus.